Dzisiaj będzie o ciekawostkach oraz newsach ufologicznych związanych z Robertem Bernatowiczem. Zacznijmy od tego, że Robert w swoich peregrinacjach po kanałach YouTube serwuje słuchaczom wizję, jakoby kosmici byli buddystami. Albo, że to są prawie buddyści. Czy też, że według kosmitów buddyzm jest najbliższy prawdzie. To nieprawda. Mówię o tym, bo czuję się w obowiązku zadbać o to, aby Robert nie rozpowszechniał błędnych przekonań wśród swoich odbiorców, w tym głównie osób zagubionych religijnie. Tym bardziej, że w ufologii można ludziom bezkarnie serwować najbardziej niedorzeczne teorie, bo mało kto ma odpowiednie rozeznanie, by je zweryfikować. Dlatego prostuję słowa Roberta w moich nagraniach. Pokazuję i objaśniam. Ludzie podatni na herezję reinkarnacji czy też poszukujący religijnie nie mają zazwyczaj wiedzy o UFO. Więc można im wciskać kity w tym temacie. Na przykład, że kosmici to buddyści. Albo, że istoty pozaziemskie mówią o reinkarnacji. Powtarzam ponownie. Wśród przedstawicieli obcych cywilizacji odwiedzających naszą planetę nie ma żadnych wyznawców buddyzmu ani żadnych fanatyków fejkowej wędrówki dusz. Teraz przejdźmy do antykatolickiej książki Misje. Można ją określić jako heretycką fantastykę ufologiczną. W tej książce jest przedstawiony gotowy ufokult. I Robert, jak widać, przyjął tę historię z bezkrytycznym entuzjazmem, niczym pelikan smaczną rybę. Jakież tam są beznadziejne dialogi, jakie sztuczne, wymyślone pouczenia tej rzekomej kosmitki. Na kilometr widać, że to zwykła fikcja wyssana z palca. I ten biedny Robert Bernatowicz w to uwierzył. Nie mogę tego pojąć. Bzdury podane w tej opowieści można w łatwy sposób obalić. Na przykład, rzekome rasy ludzkie przybyłe na Ziemię z innej planety są sprzeczne ze współczesną genetyką populacyjną i nauką o haplogrupach DNA. Przejdźmy do znaków na ciele, którymi się zajmuje Robert Bernatowicz. Nasz poszukiwacz spraw niewyjaśnionych rozważał udział kosmitów w tym fenomenie, a nawet czasami stwierdzał wyraźnie, że oni za tym stoją. Według mnie, jeśli dać wiarę autentyczności tego zjawiska, to może to być sprawka kosmitów. Widziałbym to jako po prostu zwykły dowcip jakiejś rasy, która lubi się zakradać do ludzi w nocy i dokonywać na ludziach działań fizycznych, włącznie z ich paraliżowaniem i znakowaniem. Albo mogą to robić na dystans jakimś laserem emitującym niewidoczne promieniowanie lub stosować inne, nieznane nam oddziaływanie. Natomiast wydaje mi się, że Robert Bernatowicz, jeśli za sprawców uważa kosmitów, to przypisuje im cele zgodne z wierzeniami, które on wyznaje. A więc na przykład, że kosmici z boskiej planety poziomu 9 piszą na ludziach zwiastun zejścia na naszą planetę wcielenia tego jego podejrzanego indyjskiego guru Sai Baby, oskarżonego o wiele strasznych czynów. Po prostu kupa śmiechu. Jeszcze tylko przypomnę, że w nagraniu H20 jest moja kolejna mała praca naukowa. Pierwsza z takich prac to nagranie H10, czyli zintegrowana kompilacja relacji Jana Wolskiego o kosmitach emilcińskich. Na podstawie wszystkich dostępnych nagrań z Janem Wolskim opracowałem relacje ze spotkania z kosmitami krok po kroku.
To właśnie Emilcin najbardziej mnie łączy z Robertem Bernatowiczem. Obaj uważamy, że tam na 100% byli kosmici z innej planety. Druga praca to moje odkrycie religii paranormalnej. Jest już kilka części, a będą następne. To nagrania o numerach, aż 17, aż 18 i aż 19. W ostatnim z nich jest bardzo dużo przerywników o Robercie Bernatowiczu. Są nawet porównania działań Roberta z działaniami propagandystów religii paranormalnej. A więc polecam. Teraz sprawa najważniejsza z newsów, która wiele wyjaśnia. Po wywiadzie Rzece Robert postanowił zostać pisarzem. Już pisze książkę o UFO w Zdanach. Będzie również książka o ufologicznym projekcie Kontakt. Oraz o Emilcinie, który mnie z nim łączy. Zrobiłem już o tym 6 nagrań, jak również planuję następne. Ponadto Robert chyba również napisze książkę o znakach na ciele. Przypuszczam, że będzie tam dużo o wyrzeczeniach Roberta opartych na kosmitach buddystach, awatarach Sai-Babach, duchowości a la Robert, 9 poziomach planet z misji, ciałach astralnych kosmitów oraz fejkowej reinkarnacji. Niewykluczone, że te wszystkie tematy będą pogrupowane w 2 książkach. Jedna o tytule Powrót do gwiazd, a druga będzie książką o UFO. Co więcej, Robert planuje kogoś zarazić pomysłem na produkcję kinową o podróży człowieka na inną planetę. Ta wyprawa to oczywiście w towarzystwie kosmitów, którzy byliby zgodni z wierzeniami Roberta. Najprawdopodobniej film ma być na bazie antykatolickiej książki science fiction, czyli misji. Powstanie również jakiś film, czy może serial o Bernatowiczu. Będzie w nim, być może, o historycznej obserwacji UFO przez babcię Roberta. Nad domem, gdzie się mieści Fundacja Nautilus. Kolejny, albo ten sam film będzie o poszukiwaniu złota przez Roberta albo przez jakąś postać fikcyjną. I jeszcze będzie film dokumentalny o Robercie. Ten dokument jest cały czas w trakcie realizacji. Lecimy dalej. W nagraniu H20 mówię o tym, jak Robert przekręca sens apokalipsy świętego Jana. Twierdzi on, że bestia to żaden diabeł i wymyślił sobie, że tam chodzi o zapowiedź asteroidy wpadającej do wody. Kiedy prawie wszyscy bibliści wiążą tę bestię z szatanem. Bernatowicz popełnia błąd logiczny podobny do tego, co osoba z mojego kręgu w temacie Emilcina. Przedstawiłem to na nagraniach H9 i H11. Ta osoba stwierdziła, że pojazd emilciński stał na słupach w krzakach, bo tak zobaczył na rysunku, zrobionym według relacji rolnika. Nic go nie obchodziło, co mówił na ten temat Jan Wolski, że pojazd wisiał w powietrzu. Oraz, co mówili inni świadkowie zdarzeń, którzy od razu pobiegli na polanę. A także wyniki śledztwa ufologicznego. On też ciągle powtarzał swoje. Taką sobie wymyślił interpretację. I koniec. Podobnie postępuje Robert Bernatowicz, przekręcając sens apokalipsy. Na te błędy logiczne można spojrzeć jeszcze z innej strony. Osoba z mojego kręgu popełniła wewnętrzną sprzeczność, dopatrując się słupów na rysunku, który powstawał na żywo
podczas opowieści Wolskiego o pojeździe wiszącym w powietrzu. Robert zaś wykazał się brakiem logiki, dopatrując się w chrześcijańskiej, świętej księdze zapowiedzi zdarzeń z dziedziny astronomii, fizyki, katastrofizmu, geofizyki, ekologii głębokiej i biosferycznej autoregulacji. W nagraniu H20 omówiłem szeroko obserwację pojazdu kosmitów przez załogę Apollo 11 lecącą na Księżyc. Może spytacie, czy Robert Bernatowicz o tym kiedykolwiek mówił? Według mojej wiedzy nie zgłębiał tego tematu. A więc również nie wciskał nikomu kitu, że tam lecieli jacyś kosmici buddyści, wyznawcy fejkowej reinkarnacji. Warto również podkreślić, że nikt jeszcze w polskiej ufologii nie przeanalizował tego przypadku ufologicznego tak dogłębnie, jak ja w nagraniu H20. Teraz będzie kolejny news. Jak zrozumiałem z wypowiedzi Roberta, to planował on spotkać się z Aleksandrem Kwaśniewskim. Ze słów Bernatowicza wynika, że zna się z tym lewicowym, byłym prezydentem. A nawet on chyba czasem pyta Roberta o temat UFO. Teraz będzie naprawdę gorąco. Najnowsza informacja z najnowszego wywiadu. W rozmowie Roberta Bernatowicza z Bogdanem Rymanowskim możecie usłyszeć, jak brzydko i z jaką pogardą wyraża się Bernatowicz o pewnym środowisku ufologicznym, z którym jest w sporze. Muszę podkreślić, że ja krytykuję zarówno Roberta, jak i tamtych. Czyli ostro komentuję obie strony wspomnianego sporu. Dlatego oni się tak panicznie boją moich komentarzy. Kolejny news z tej rozmowy. Według Roberta zapowiadane przez Trumpa ujawnienie spraw o kosmitach zawdzięczamy sekretarzowi stanu Stanów Zjednoczonych, czyli Marco Rubio. Jednakże Robert uważa, że Trump nic istotnego nie ujawni. A wy jak myślicie? Komentujcie. Na zakończenie stawiam sobie pytanie. Ciekawe, czy Robert Bernatowicz zalicza mnie do demaskatorów, czy do sceptyków jego historyjek.